Dobra, Berek, to jakbyś jeszcze powiedział o kolejnym takim kluczowym, przełomowym momencie na linii czasu i całej tej historii. Generalnie w 18 roku warto jeszcze powiedzieć, że to już było generalnie chwilę przed pierwszą edycją Unity, ponieważ pierwsza edycja Unity miała miejsce w sierpniu 18 roku, a 18 rok to był taki dla mnie, jako dla DJ-a, że miałem okazję zagrać na Masters of Puppets. Na edycji Kolejny sukces też. Tak, w 18 roku, co prawda na scenie Jarvin Sonoro z muzyką taką wolniejszą i z kolegą Y, którego pozdrawiam. I to była edycja, w której pierwszy raz wstawili Lambda Labs na głośnienie. To była piąta rocznica generalnie Masters of Puppets i na piątą rocznicę wstawili Lambda Labs, więc wtedy też miałem okazję być pierwszy raz na Masters of Puppets, zagrać tam i jeszcze usłyszeć pierwszy raz Lambda Labs nagłośnienie. I znowu masa inspiracji dla Ciebie. I generalnie tam przez tydzień czasu byłem na tym festiwalu. Spędziłem tam tydzień, czyli na całości byłem. I pod koniec pamiętam festiwalu z takimi dwoma artystami żeśmy się spotkali i sobie podsumowujemy, jak wrażenia w ogóle po festiwalu. No i tak sobie między sobą mówimy, że w sumie to tak 10-15% muzyki była za sztos. Super. I w mojej głowie się urodziło wtedy, no to czemu by nie zrobić festiwalu z tych 15%? I to był czerwiec, 18 rok, a 2 miesiące później była pierwsza edycja Unity. Okej, to dosyć szybko. Więc generalnie już miałem w głowie pomysł, to był pierwszy moment, który mi po prostu się... To był pierwszy moment, kiedy generalnie w mojej głowie urodził się pomysł na 100% eksperymental. 100% który został faktycznie zrealizowany w 20 roku, to jeszcze do tego dojdziemy, w 19 tak połowicznie, ale już w 18 właśnie po tej edycji Masters of Puppets stwierdziłem, że czemu by nie zrobić właśnie, bo tam na Rage Stage Masters of Puppets to i darki, i high-techy, prawda, i psychory, i eksperymentale, więc generalnie czemu nie wyekstrahować tylko eksperymentalu? W danym moment na świecie nie było festiwali typowo eksperymentalnych. 100% eksperymentalnie nie było i właśnie dotarło do mnie, ja to zauważyłem, że generalnie nie ma i od razu automatycznie nasunęła mi się myśl, a co gdy, jak tak już wcześniej powiedziałem, a co gdy, jeżeli ta muzyka też zrobi selekcję ludzi, społeczności i tego wszystkiego, co się za tym kryje. I co się stanie, gdy... Bo nie ma czegoś takiego, nie było na tamten czas na świecie, więc nie wiadomo. Ja to potraktowałem też po prostu jako ciekawostkę, tu ciekawość. Festiwale eksperymentalne były eksperymentem. Dokładnie. W pewnym momencie po prostu za tym wydarzeniem muzycznym, które mi się zaczęło w głowie generalnie tworzyć, na różnych aspektach, czy to jeżeli chodzi o bookingi artystów, jaka muzyka, jakie nagłośnienie, bo to wiadomo, że musiało zagrać wszystko. Na wszystkich poziomach musiało zagrać generalnie, żeby wywołać jakiś tam odpowiedni efekt, którego też nie znałem, bo skąd mogę wiedzieć, jeżeli robię coś pierwszy raz, to jaki ja mogę znać efekt tego, co zrobię, prawda? Więc mogłem tylko się domyślać i domniemać, co może się stać. Także w tym 18 w Master of Puppets pierwszy raz, kiedy zaświeciła mi się lampka i mówię, i pozdrawiam artystów, pewnie wiecie o kim mówię, z którymi rozmawiałem na ten temat.
podsumowując, 18 rok, festiwal pierwszy Unity. Jeżeli chodzi o line-up i program muzyczny, chcieliśmy pogodzić generalnie i wyjść naprzeciw generalnie oczekiwaniom słuchaczy z Polski, czyli w ciągu dnia były zaplanowane po prostu projekty, które grały łatwo przyswajalny Psytrance, Full On, generalnie jakieś Goa o poranku i takie rzeczy, a w nocy już chciałem generalnie przemycić tą muzykę, którą się aktualnie najbardziej jarałem, z której już wydawałem numery pierwszych artystów, którzy de facto zagrali już na pierwszej edycji Unity właśnie, którzy m.in. Audionimus, debiut miał Enigma Machina, więc to są te projekty, które miały okazję zagrać na pierwszej edycji, które ściśle były powiązane właśnie z muzyką wydawaną na Painted Chaos. I generalnie festiwal w miarę fajnie wypadł, było ponad 400 osób. Natomiast jeżeli chodzi o opinię po festiwalu, to tutaj już nie było tak ciekawie i mieliśmy jednoznaczną informację zwrotną, że jeżeli dalej będziemy kontynuować promocję muzyki, którą reprezentowaliśmy w nocy, no to już nie mamy co liczyć generalnie na polskich odbiorców. Powiedzieli, że już nigdy nie wrócą, żeby słuchać, żeby po prostu słuchać takiej muzyki, więc musieliśmy stanąć przed wyborem, co robimy dalej. Decyzję, tak, podjąć. Czy po prostu robimy kolejny festiwal psychodeliczny w Polsce, który będzie reprezentował niewiele różniący się program jak cała reszta festiwali, czy generalnie decydujemy się robić tą muzykę, którą generalnie najbardziej się aktualnie jaramy. Ale to już dawało nam do zrozumienia, że musimy być pogodzeni z tym, że to już nie możemy się skupiać na odbiorcy z Polski, tylko z zewnątrz. Tak, i jak wybieracie niszę, no to jednak zmienia wszystko. Dokładnie. Więc to była bardzo ważna decyzja i automatycznie też wiedzieliśmy, że potrzebujemy środków odpowiednich, żeby wyjść z promocją na świat. To jest już zupełnie inna specyfika i inne podejście i generalnie... Siłą rzeczy te festiwale w Polsce, no to pewna ekipa ludzi z środowiska psychodelicznego po prostu na nie jeździła, bo był festiwal. Oczywiście tak. A tutaj chodziło generalnie o muzykę dopiero co się pojawiającą, także nie mieliśmy w ogóle informacji, ile tych słuchaczy faktycznie jest i gdzie oni są. Mieliśmy jakieś tam tylko szczątkowe informacje, że po prostu w Niemczech na pewno ta muzyka jest bardziej popularna. Taki los trafił i takie nieszczęście w szczęściu i szczęście w nieszczęściu, bo w sumie to sprawiło, że jeżeli w Polsce nie chcieli słuchać, to wyszliśmy za granicę i to wcale się źle nie skończyło. Ale było to, sporo czasu zajęło, zanim się zdecydowaliśmy właśnie na ten kierunek. Było to związane z pozyskaniem odpowiednich środków na promocję, co skutkowało tym, że musieliśmy po prostu wziąć kredyt w banku. I musieliśmy się zastanowić generalnie, jaki program muzyczny przyciągnąłby ludzi potencjalnie z zagranicy. Bardziej myśleliśmy tutaj na pewno o Niemczech, niż w głowie mieliśmy jakieś dalsze kraje, prawda? Europejskie chociażby. Pewnie zakładam, że myśleliście, że festiwal jeszcze nie jest na tyle popularny i że jak już ktoś przyjedzie, no to Niemiec ma blisko. Oczywiście. No i generalnie kolejnym krokiem było wymyślenie po prostu programu muzycznego, który będzie na tyle atrakcyjny i taki nowatorski, który potencjalnie by sprawił, że pojawiłyby się już osoby z zagranicy. No i tutaj przypominając sobie, jakie wrażenie zrobiło na mnie występ Sexual na Kalimeli w 2016 roku. Miałem ich cały czas w głowie i wiedziałem, że jak na tamten czas, to nie pamiętam, czy generalnie Chris z Mariną występowali w takiej konfiguracji 9 godzin 3 projektów w Europie. Nie jestem pewien.
Wydaje mi się, że chyba nie. Mhm. To był mój pomysł i generalnie Ale stwierdziłem, ty też czułeś, że to będzie taki święty gral, który jednak ściągnie tych ludzi? Czy jeszcze to było też takie... kurczę, wiedziałem, że ci, co ich słyszeli na żywo, to na pewno przyjdą. Po prostu tak, bo wiedziałem, co ja też doświadczałem, jak słuchałem ich i po prostu nie da się tego nie zauważyć. I później po prostu też na pewno, gdy jest taka okazja, żeby znowu posłuchać, tak, To jest motywacja to do jest tego. motywacja na pewno spora. No i generalnie też był problem z miejscówką znowu, ponieważ tam na tej pierwszej edycji mieliśmy problem, prawda, z mieszkańcami, musieliśmy znaleźć nowe miejsce. Udało się to, prawda, przy lotnisku w Borsku, dosyć urokliwe miejsce, na którym się, kurczę, żeśmy zadomowili na kolejne 2 lata. Remember to breathe and step forward through the back door of the room. Healing light. Where does it lead? To your cave. It's a white ball. Step forward into your cave. Your body has right. Your body into your cave. Now keep this going. Going to find your power animal. Remember to breathe. No i ta edycja w 19. Powiem, że zrobiła, naprawdę dała do myślenia. Dała do myślenia, bo poza właśnie Sexshow i 3 projektami ich grali też, miał występ na przykład Psycho Acoustic, znany bardziej jako Breako Acoustic w 19 roku. Też z perspektywy uczestnika dla mnie było to niesamowite doświadczyć właśnie tak odmiennych ludzi, którzy są zewsząd. I to Właśnie było świetne. do to tego było właśnie bardzo teraz chcę klimatyczne. nawiązać, że 19 rok, była to niewielka mieścina pod Kościerzyną, prawda? I co? I się okazało, że generalnie pojawiły się osoby z Australii. Było kilka osób z Australii. Azjaci też byli na pewno. Azjaci. Było Izraela. Z Izraela było parę osób, że generalnie to dało do myślenia, że kurczę, nie? Czyli jednak jest możliwość zrobienia na tyle interesującego programu muzycznego, że kurczę, że ludzie mogą przyjechać z tak daleka. Zakładam, że dodało Ci takie poczucie właśnie wiary w projekt i... To był jednoznaczny dla mnie sygnał, że jeżeli generalnie będziemy szli twardo i nieustannie w tym kierunku, to jest potencjał generalnie, że kurczę, że za parę lat ta impreza może właśnie wyglądać bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie i pod kątem, jeszcze na tamten czas nie wiedziałem, że też będzie to związane z vibe'em, jaki finalnie powstał wskutek robienia tego 100% Experimental, bo jeszcze w 2019 roku
były tam, z tego co pamiętam, parę setów forestowych też na tej imprezie. Ale generalnie tak, to był moment, gdzie po prostu stwierdziłem, że tak, idziemy w tym kierunku i pomimo, że nie było może jakoś frekwencyjnie super, już nie mówię o finansach, bo to byliśmy pogodzeni, że Tak będzie. teraz jest inwestycja, to i tak po prostu to dało takiego mega kopa, żeby generalnie działać, iść w tym kierunku i w ogóle zobaczyć, co się wydarzy. Zobaczyć, co się wydarzy, ponieważ no, wcześniej nie miało się okazji w ogóle widzieć czegoś takiego. Szczególnie w naszym kraju, gdzie no nie kojarzę, żeby na tamten czas, w 19 roku generalnie, na jakiś festiwal w Polsce zaczęli przyjeżdżać ludzie z tak daleka. Niesamowite doświadczenie, coś zupełnie innego, Dokładnie. zdecydowanie. I to jeszcze tak też niezwykłe postacie, bo to Tak. byli zwykli ludzie z Dokładnie zagranicy, tak, tylko dokładnie wyglądali tak. w odpowiedni Dokładnie sposób. tak. I teraz generalnie warto powiedzieć, że w tymże roku, 19, po tej edycji, kiedy po prostu ja zrozumiałem, że to jest ten kierunek i że po prostu warto w tym iść, to powstał w głowie mój pierwszy plan na edycję w 24 roku. I zobaczycie za chwilę generalnie pierwotny line-up, który powstał w 19 roku, generalnie zaraz tam Wam pokażemy. Który powstał jako pierwowzór edycji w 2004 roku i pamiętam, jak siedziałem na Sylwestra w 19-20 rok i patrzyłem na ulotkę generalnie z tym line-upem i mówię, kurczę, nie wierzę, że to mi się uda zrealizować w przyszłym roku. No i jak wiemy, po 3 miesiącach wyszła pandemia. I cały plan poszedł do śmietnika generalnie. Ale 19 rok uznaję generalnie jako pierwszy taki etap prac nad edycją w 24 roku, ponieważ już był plan i jak na tamten czas, tak, to w ogóle był kosmos, jeżeli chodzi o program przygotowany na 20 rok. Tylko niestety... Z mojej perspektywy tego, co mówisz, to z jednej strony taki zastrzyk motywacji, że coś zajebiście I za wyszło, chwilę a z ciach. drugiej strony właśnie ciach. świat tutaj trochę namieszał. Namieszał i po prostu no, nikt by się nie mógł spodziewać, że po prostu przyjdą takie czasy i gdy już miałeś taką po prostu... Rozpędzony byłeś. Rozpędzony, tak. I jakby się w ścianę uderzył. Więc generalnie tutaj trzeba było przyhamować, w ogóle zmienić plany, nastawienie, mindset, wszystko po prostu trzeba było zmienić, wyhamować. To było bardzo Dostosować się do To sytuacji. było bardzo trudne. Bardzo trudne. To generalnie pamiętam, jak 6 marca pojechaliśmy w 20 roku na występ Sexual Aurea w Berlinie, 4 godziny, z ulotkami już na zapowiedzią, z edycją tą pierwotną na 20 rok. I jechaliśmy tam po prostu zostawić ulotki i posłuchać Sexual. I jedziemy do Berlina i w radiu mówią, że pierwszy przypadek COVID-u w Polsce. I generalnie tak wyszło, że ta impreza w Berlinie Sexual była ostatnią imprezą przed zamknięciem wszystkiego. Przynajmniej dobrej muzyki posłuchaliście. Dokładnie przez tak, nie? No i zamknięciem później, no i tak płynnie możemy przejść teraz do czasów covidowych. Jak w ogóle poruszaliśmy się w tych czasach i jak to jest organizować imprezy, gdy z dnia na dzień generalnie wszystko się zmienia i nie wiesz po prostu, czy twoje plany, które masz teraz w głowie, przeżyją do dnia jutrzejszego, ponieważ jutro już jest zupełnie, mogą generalnie obowiązywać zupełnie inne zasady gry i tak właśnie wyglądały kolejne 2 edycje, które zorganizowaliśmy jako jeden z niewielu festiwali, szczególnie w 20 roku. Jako jeden z niewielu festiwali w Europie, którym udało się zorganizować cokolwiek.